Dzień dobry. Dzisiaj na moim stole warsztatowym kolejna głowica Elvro. No właściwie nie kolejna, ale jedna z pierwszych. Jak widzicie, nie jest to głowica Dea. Głowica Elvro, tak zwana blaszanka, oczywiście już podłączona, co prawda pod konwerter, bo tak jak wiecie, zanim przystąpię do przestrojenia, to zawsze sprawdzam, czy głowica jest sprawna i czy pracuje na swoim oryginalnym zakresie. Tutaj miałem problemy z filtrem wyjściowym, ale zostało wszystko już naprawione. W tej chwili są jeszcze wszystkie oryginalne elementy. Mamy 3 trymery. Jeden do strojenia heterodyny, drugi do strojenia wzmacniacza WC, a trzeci do strojenia. No i właśnie pytanie, czy do równowagi mostka heterodyny, czy do kompensowania mostka pośredniej częstotliwości? Moim zdaniem do kompensowania mostka pośredniej częstotliwości. Ale zapewne to wywoła jakąś tam dyskusję w komentarzach. Ale do tej dyskusji jestem przygotowany. Także jak widzicie, fajnie jest, że nie musimy całkowicie rozbierać tej głowicy. Tutaj wystarczyło, że taką osłonę zdjąłem. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Tutaj mamy gdzieś oryginalny napis Elvro. O, tutaj. No i cóż, konwerter mamy podłączony. I posłuchajmy może, czy odbiera nam ta głowica. Nawet stację odległą, DX-ową białoruską. Z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać wszystkie gospodarstwa domowe używające ciepła systemowego, ale muszą na swoim kraju, opisuje ONZ. Papież Leon XIV wezwał w niedzielę społeczność zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami powinien zostać wydany i to niezależnie od złożonego przez adwokatów wielkiego. Jak widzimy, wszystko nam ładnie odbiera. Jak widzieliście i słyszeliście, głowica jest sprawna. Na starym zakresie pracuje całkiem dobrze. W międzyczasie troszeczkę przeczyściłem już głowicę. Przy okazji udało mi się złamać jeden z kondensatorów przelotowych, ale zrobiłem coś takiego, takie wzmocnienie
Tutaj przylutowałem taki pierścień wykonany z wąsa, który występuje w skoroszytach. Łatwo się go lutuje. Trzeba tylko zrobić dokładnie naokoło. Zalałem to żywicą. Jakieś szczelne połączenie z podstawą, to ta żywica wówczas nie wycieka. I teraz to jest takie dosyć solidne. Powiem Wam, że ciężko było mi znaleźć właściwy schemat do tej głowicy. Miałem informację, że pracowała ona w radiu Calypso, ale jak przeglądałem schematy tych odbiorników, to nie znalazłem właściwego schematu. Ale w końcu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji udało mi się namierzyć schemat. Właściwie to miałem ten schemat u siebie na dysku, tylko nie wiedziałem, z jakiej książki on pochodzi. Zrobiłem zdjęcie i wysłałem do AI z zapytaniem, skąd pochodzi ten schemat. No i słuchajcie, otrzymałem odpowiedź, że z książki Elektronika dla wszystkich. Co prawda zły był autor podany, ale to oczywiście skorygowałem, że chodzi tutaj o Janusza Wojciechowskiego. Później już poszło gładko, bo przeglądając dalej znalazłem następny schemat, nawet rozrysowaną budowę tej głowicy. I to jest schemat z książki Huberta Meluzina Radiotechnika, odbiorniki lampowe i tranzystorowe. Znalazłem także schemat w instrukcji obsługi odbiornika Ramona. I tutaj mamy właśnie, że to jest model głowicy 25901. Ale gdy już spojrzymy do samego schematu odbiornika Ramona, to tam będzie występował ten rodzaj głowicy. W każdym bądź razie mam już to wszystko ładnie opracowane i można przystąpić w takim razie do przestrojenia tej głowicy. Aha, jeszcze Wam tylko pokażę, bo badając odbiór na starym zakresie, przebadałem również, jak wygląda sprawa tej szczeliny, jaki ona ma wpływ na filtr pasmowy. No i słuchajcie, takie pomiary mi tutaj wyszły. Przebieg czerwony to jest przebieg z odsłoniętą szczeliną, czyli takie wykonanie oryginalne. Natomiast ten przebieg niebieski to jest z zasłoniętą szczeliną. Jak widzimy, zysk jest nieduży. Właściwie to jest to samo. Zobaczcie, jaka fajna jest częstotliwość przenoszenia tego filtru. 168 kHz w zakresie spadku o 3 dB. Także widać, że naprawa tego filtru powiodła się. I powiem Wam tak, że bardzo ładnie współpracuje ta głowica z tarabanem. Naprawdę bardzo fajnie. Niewiele trzeba ten filtr odstroić od normalnej pracy z głowicą tarabana. Tłumienia wnoszonego nie zauważyłem, także jest super. No teraz tak, mam przygotowane już, zobaczcie, kondensatory, rurki.
W takim razie mogę przystąpić do wykonania przestrojenia tej głowicy. Więc zaczynamy. Nasza blaszanka w końcu się poddała i została przestrojona. Ale powiem Wam, że to nie było takie pstryknięcie. Naprawdę zajęło mi to sporo czasu. Sporo godzin przy niej posiedziałem. No ale wszystko zakończyło się pozytywnie. W międzyczasie musiałem jeszcze raz nawinąć cewkę wyjściową, ponieważ tamte wartości pojemności mi się nie podobały. Przy tej cewce nowej już jest wszystko elegancko, tak jak powinno być. Ale oczywiście nie będę Was tutaj zanudzał szczegółami. Wszystkie szczegóły omówię w oddzielnym filmie. Opowiem, jak to się wszystko odbywało, jakie są wartości elementów, jakie rdzenie. Ale to już to zapraszam moich wspierających, gdzie wszystkie szczegóły zostaną omówione. Tutaj jeszcze zrobimy oczywiście pomiar czułości, test odbioru stacji i na tym chyba zakończymy. Oczywiście, jak to się Wam wszystko podobało, poproszę o subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze, aby mój kanał dalej się mógł rozwijać. Dziękuję. A na koniec, tak jak mówiłem, posłuchajmy testu odbieranych stacji i czułości głowicy, co Was na pewno zaskoczy. No i sprawdzimy, jak nam odbiera stacje radiowe. Uczy się każdy architekt w Polsce. Informacje o tym obiekcie. Dłużymy, kiedy mówimy o naszej ojczyźnie, no i to najbardziej polskie. A przez dwóch zaborców. Jednak ja nie opuściłem Poznania. Miałem tu jeszcze coś do zrobienia. To była autopromocja. Sponsorem programu jest firma Bialgruz. Pomysł, żeby go budować, powstał dopiero. Zapraszam наведать ciekawe miejsce u oddalonych końcach. Co mają jakiś większy sens. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonon zawiera wysoką dawkę żelaza. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś. Podśrodkami, dążeniami narodowymi poszczególnych członów narodowych. Te stacje, które odbierało ciszej, to oczywiście stacje DX-owe były. No ale jeszcze sprawdzimy, jak nam odbiera bez anteny. Głowica w pełni zaekranowana. To wschodnie zwycięstwo zakończone pokojem brzeskim w gruncie rzeczy Конечно, самолетиком, потому что ехать туда сутки, а то и более автобусом.
konstytucyjną, powiedzmy. 66 rok, 68. Lata 70. Czechosłowacja czy tak? i tak dalej, i tak dalej. Projekt Oskara Sosnowskiego, bo on jest autorem. No i zobaczcie, nawet sporo stacji w ogóle bez podłączonej anteny nam odebrała. Super, super, super. Przeprowadzimy pomiar czułości głowicy Elvro, tak zwanej blaszanki. Sygnał podam ze stereodekodera, oczywiście bez pilota. Wyjście mamy tutaj 10 mV. Pierwsze tłumienie 20 dB to mamy 1 mV i teraz od tego 1 mV mamy tak 20, 40, 50 dB. Sygnał mamy na pewno ponad 630 mV. Teraz przełączymy się bez modulacji, sama nośna. Poziom szumów oscyluje w granicach 30 mV, także mamy zachowany stosunek sygnał-szum 26 dB. A te 50 dB tłumienia od 1 mV to mamy 3 i 16 mikrowolta czułości głowicy. Nic dziwnego, że odbiera mi tutaj stacje te moje, jak ja je nazwałem, DX-owe. Super czułość.